Which weapon is better? Longsword, saber, katana, spear, axe, sword and buckler, rapier and dagger, or maybe sports épée? Of course, the answer seems to be obvious. It's not the weapon, but the skills and the tactic of a warrior who holds it. But what about fight of two experienced fencers who specialize in different weapons? We did a small test. We have matched some of the top Polish HEMA fencers, amongst them one of the best in the world. They fought with different weapons and different rule sets. So, which weapon is the best? Let's find out. These are the weapon confrontations. Today, we present you a confrontation between Hussar Cavalry saber and rapier with dagger. Meet our fencers, Antoni Olbryski, Marta Sokół, and Aleksander Dynarek. First test: experienced sport fencer with 2 years of HEMA experience and experienced HEMA fencer with 8 years of trainings. Okay, naprzód. First fight. Target: entire body. Fight till 5 safe hits. Faster hits also counted, as we never know if they could stop the afterblow. Cuts and thrusts. Grappling allowed. Jest? First fight result: the winner is a Hussar saber. Total counted hits:
Husar Saber again. No znowu super ciekawie jest o tyle, jak jest z rapierem, z lewakiem. Zagrożenie absolutnie z każdej strony, pchnięciem, cięciem, tutaj głównie pchnięciami. No, udało mi się znaleźć taki sposób, żeby troszkę wyciągać tych pchnięć, takich ostrożnych, trochę je zbijać szablą, która cały czas musiała być w ruchu i gdzieś tam trafiać odpowiedzią. Przy okazji starałem się zagrażać na różnych kierunkach, troszkę przeciwnika zdekoncentrować, troszkę też, no nie ukrywam, z racji na gabaryty, troszkę nastraszyć, tak, żeby ta szabla, która jest jednak masywniejsza, pokazała, że ma jakąś siłę, ale bardzo ciężko było ten dystansować, ale jakoś się udało. W rapierze kolnym, który próbowałam tutaj uskuteczniać, przewagę na pewno jeśli chodzi o dystans ma właśnie rapier, ale jest to może trochę mylące, bo jednocześnie rapier w pędzie jest o wiele łatwiej zbić szablą, która jest bardziej mięsista, którą można bardziej ponawiać, której środek ciężkości jest bliżej dłoni i w związku z tym o wiele bardziej ryzykowne jest skupienie się już na jednym natarciu i wierzenie, że na pewno ono dojdzie. I łatwiej jest o wybronienie szablą. I z tego powodu wydaje mi się, że w takim rapierze dobrym pomysłem byłoby bujanie przeciwnika i trafianie natarciami prostymi lub ewentualnie z wyminięciem, ale wąsko. Second test. One of the best military saber fencers in the world versus one of the best rapier fencers in the world. Naprzód. Target, entire body. Fight till 5 safe hits. Faster hits also counted, as we never know if they could stop the afterblow. Cuts and thrusts. Grappling, a load.
Second fight results. The winner is Rapier. Total counted hits, Rapier again. Moim zdaniem w formule takiej bardziej kolnej rapiera z lewakiem jest to domena rapiera z lewakiem, bo i tak łatwiej jest tą bronią trafić w rębnie niż w ręce, a jakby ja się nie muszę tak bać o ręce, co Antek mógłby bardzo trafiać. I też jakby patrzyłem, jak Antek wcześniej walczył z Martą i jakby bardzo próbowałem znaleźć taki moment, żeby nie unikać tylko żelaza, bo wiedziałem, że Antek będzie próbował odbijać, związać ten mój rapier, tylko próbowałem jakby podjąć grę na żelazie, żeby mógł jeszcze to bardziej utrudnić, czyli samemu rapierem wiązać, odbijać i w ten sposób jakby podkręcić tempo, odebrać mu taki moment, możliwość wybrania sobie łatwo. No i no, wchodziło, ale jak widać, no, to było bardzo, bardzo też taka dzika moim zdaniem walka i bardzo ciekawa. No tak, ta waleczka bardzo ciekawa. Chyba najtrudniejsze z tych połączeń, jakie dotychczas ja miałem okazję tutaj zawalczyć. Już z mieczem długim kontra rapier z lewakiem jest dość ciężko. Szabla ma jeszcze dużo mniejszy zasięg. No, mega trudne. No i tego Olek, który super tym rapierem potrafi władać. Tak jak powiedział, znaczy bawił się ze mną tak troszkę w te wyminięcia żelaza. Mi się ręka spompowała. Nie mogłem tak długo tym klockiem w takie zabawy z nim wchodzić. Kończyło mi się miejsce, no niestety każdy pojedynek ma jakieś ograniczone przestrzenie. Nie mogłem zwiększać dystansu i wtedy, jak już stałem w miejscu, to prostym pchnięciem mnie Olek trafił. No mój plan był taki oczywiście, żeby zbijać i wejść do przodu, ale tam z kolei zagrażał lewak, na który się zawsze mogłem nadziać. Ewentualnie złapać zasłonę odpowiedź. No i raz w tych wymianach takich dzikich mi się udało zasłonę odpowiedzi osiągnąć. Final results. Check out our other videos of the weapon confrontations. Let us know in the comments which fight would you like to see the most. If you like the material, subscribe us on YouTube and support us on Patreon. See you soon!